Dzień dobry. Dzisiaj raz słońce, raz chmury, no ale ogólnie to już około południa. Dzisiaj zeszło mi się po drodze parę rzeczy do załatwienia, w tym poszukiwanie desek, bo dzisiaj odcinek pod znakiem podłogi. Pewnie odcinek łączony, bo wszystkiego w jeden dzień na pewno o tej porze już nie ogarnę. Oczywiście na początek mały obchód i zobaczcie, dzięki temu, że jest tak raz słońce, raz chmury, to nawet te kolory jakieś takie, bym powiedział, filmowe, albo mi się coś w sumie w ustawieniach może poprzestawiało, bo ostatnio się zdjęciami bawiłem, no nie wiem. Obchód, wariaczko też tu biega, już coś znowu kopie, jak to on, spokoju, przecież ta psina nie ma, tylko musi dookoła biegać. A co dzisiaj? Plan to ciąg dalszy podłogi. Pewnie po ostatnim szlifowaniu już wszystko, ten kurz i pył opadł, więc za chwilę będzie można tam wejść. W środku kurzu i pyłu cała masa, no opadło to i jak widać na przykład po kuchni dosyć grubą warstwą, więc gdyby nie maseczka, którą miałem, to myślę, że na pewno bym tego dużo powdychał. No ale dzięki temu, że stosowałem najpierw grubą tarczę, potem cienką, średnią i na końcu jeszcze chyba setkę, to ta podłoga jest po prostu jak lustro. Oczywiście takich miejsc jak sęki, no nie pozbyłem się, no bo się nie da, ale je może uzupełnię po prostu masą szpachlową. Ładna jest ta podłoga, no naprawdę jestem zadowolony z efektu, chociaż kurzu i roboty było przy tym cała miara. Nie wyszlifowałem tylko tych desek, które postanowię wymienić, czyli tą, no nie wiem dlaczego, jedna jedyna deska, w której wszedł kornik akurat na środku. No i cóż, przecież takiej nie zostawię. A skoro będę zrywał, wymieniał tą deskę, no to pewnie wymienię już i tą deskę, którą sztukowałem razem z tymi dwoma długimi. Niech to już będzie jednolita. Ta deska środkowa, może jeszcze ją wyszlifuję i po prostu dam tu z boku. Zobaczymy, jaka ona będzie, bo w końcu jej nie czyściłem. Już zbrakło mi troszeczkę tarcz i nie wiedziałem, jak to będzie. Jest wyczyszczony tylko ten pierwszy metr. No i cóż, teraz trzeba lecieć po łom, oderwać to, no i zobaczymy w ogóle, jak to wygląda pod spodem. Mam nadzieję, że będzie dobrze, jeżeli chodzi o te poprzeczne niebelki. Nie wiem, jak to się w sumie nazywa. Zaraz pokażę. Tak to w tej chwili wygląda. Legary są w dobrym stanie. W zasadzie nie widać tutaj żadnych wżerów, przynajmniej w tych, gdzie w tej chwili pozrywałem. No to próchno to jest po prostu z deski, która też obok, krótsza niestety do usunięcia. Jej nie szlifowałem i dobrze, że nie szlifowałem, bo to była strata czasu. Gwoździe z tych legarów wychodzą bardzo ciężko, łomem i to ledwo. Więc wydaje się, że pod spodem ta podłoga będzie dobra. Tu jest też wylewka. No wylewka oczywiście bez żadnej równości, izolacji czy coś takiego. Po prostu wypoziomowane, jak widać, legary i na to dosyć grube deski. Bo ile one mają? No jakieś 30-32 mm, tak jak mierzyłem. Coś takiego. Chorobcia. Strzeliła mi jedna deska, tą, którą chciałem reużyć, na gwoździu. Nawet nie wiem, kiedy to się stało. Wyciągałem następne i gdzieś coś tu strzeliło. No niedobrze, bo teraz mi się komplikuje i zamiast 2 desek trzeba będzie wymienić 3. Zanim też tą podłogę zacząłem czyścić, w cudzysłowie cyklinować, to jeszcze w głowie miałem tak, że może właśnie by ściągnąć te wszystkie deski i na dworze to robić, ale teraz już widzę, że ściąganie tego jest taką mordęgą, no i też są problemy, że właśnie deska czasami potrafi pęknąć, więc dobrze, że tego nie ściągałem i czyściłem to na miejscu. I jak to często przy remontach bywa, planuje się jedno, wychodzi drugie albo i trzecie. U mnie zamiast 2 desek jeszcze poszła 3, no i tu krótka 4. No niestety, tą 4 to na szczęście sobie dotnę z tej jednej, która mi pękła, no ale pozostają mi 3 deski, które mam do dołożenia tu. Może to i w sumie dobrze, no bo jak środkowa byłaby w tym stylu co ta, a 2 takie obok inne, no to już teraz będzie 3 deski jednakowe. Oczywiście sosnowe, no ale wiadomo, stare drewno, a świeże dołożone może się nieco odcieniem różnić. Także teraz co? Trzeba to troszeczkę podmieść.
Jak widać, tu wióry, no na pewno nie mojego remontu, tylko pewnie tego pierwszego, albo i nie wiem skąd to, jakieś takie nasypiska. To wszystko trzeba będzie wymieść. No i odkurzaczem, ile się da, albo i miotełką na początek wybrać spod tej podłogi, żeby usunąć maksymalną dużą ilość tego kurzu, brudu, no i tych trocin i wiórek. Deski mam już wyrzucone na dwór. Ta stara deska, zjedzona deska jak widać, która ma sporo tych tuneli. Nie wiem jak głęboko one idą, ale no jest ich dużo, dużo. No i po prostu nie chciałem tego już zostawiać, bo i z tej strony widać te tunele. Chociaż jak odwrócić, to gdzieś tam ewidentnie też widać wiórki, więc pewnie z czasem mogłaby ona po prostu przeparcieć, jak zwał, tak zwał, przegryźć ją robaki. Chociaż tu akurat był legar, widać gwoździe, więc na legarze by się spierało. No ale jak już ją wytargałem, to ją wytargałem. No bardzo żałuję, że to druga deska mi pękła, no bo tą chciałem jeszcze odzyskać. No ale niestety nie udało się. Może ją przetnę gdzieś tam trochę i jeszcze ją wykorzystam. Kto wie, zobaczymy. No ale teraz wyzwanie, gdzie takie deski dostać. Jadąc na siedlisko, byłem po drodze w tartaku. No i nie mieli takich desek suchych. Co prawda mogli wyrzynać, ale ze świeżego drzewa. Albo mieli 2,5 cm, czyli calówki na składzie, ale też przechowywane pod chmurką, więc mokre. Czegoś takiego nie chciałem. No i tu jest grubość, no też taka niejednolita, no widać jest 2,7, tu było 3, tu jest znowu ponad 3, no i teraz trzeba będzie coś takiego poskładać. Dostałem też namiar do stolarza w okolicy, więc teraz się pewnie przejadę. Orzechy zjadał wariaćku już wielokrotnie, ale kukurydzy to chyba jeszcze ani razu. Dorwał jakąś resztkę z pola, ktoś widocznie nie zebrał albo wypadła, no i teraz co? Gryzak? Czy jednak to zjadasz? Jak to jest z tobą, piesku? No co, smaczna ta kukurydza? Patrząc na twój ogon, to chyba smaczna. Jakieś 2 godziny albo i lepiej później byłem u stolarza. Nie ma. Dostałem od niego namiar na taki mobilny tartak. W tartaku mobilnym też nie ma. Ale jak widać, deski są. Dobrze mieć znajomych w okolicy. No i ktoś mnie po prostu poratował. No powiem szczerze, nie było łatwo. I nie jest idealnie, bo te deski mają grubość 4 cm z kolei. Też wycinka taka na budowę i tych desek było sporo, więc sobie powybierałem. No... Nie wiem co powiedzieć, bo teraz mam większy dylemat, dużo większy niż się spodziewałem. O ile powybierałem takie deski, żeby mniej więcej pasowało mi szerokością i żeby nie trzeba było już tego docinać, no ale te deski też nie są super idealne, no bo strasznie grube. Jest ich 4 sztuki, jedna taka jeszcze szersza, że w razie czego gdyby coś poszło nie tak. No i jak widać mają też takie no kanty, no nie wiem, zaraz będę mierzył. Są one dłuższe niż potrzebuję, więc mam nadzieję, że uda mi się podocinać. A grubsze, no wymyśliłem sobie coś takiego, no skoro celówka była za cienka moim zdaniem na podłogę, a takich 3 cm z hakiem nigdzie dostać nie mogłem, to wykorzystam te 4 cm i tak na przykład jak będzie legar tu, to wezmę hebel i po prostu zbiorę pół centymetra tu, pół centymetra tu, no i tak, żeby ta podłoga z takich grubych desek, w sumie tam się będzie najwięcej chodziło też, była. No inne są na pewno niż te, które mam w tej chwili w pomieszczeniu, no ale z braku laku musi coś takiego być. Czasu na poszukiwanie desek zeszło mi się tyle, że nie ma szans, żebym je dzisiaj położył. Także pewnie plan będzie taki, żeby wysprzątać to pomieszczenie z tego pyłu i kurzu po szlifowaniu. I to okno, ściągnąć folię, obrobić pewnie okno dookoła, zabezpieczyć tą podłogę, a następnym razem przyjechać już z tą taką piłą no tarczową po prostu, żeby sobie docinać te deski z długości, no i pewnie też z takim strugiem, gdzie jest taśmowy papier ścierny. Kurczę, zabrakło mi słowa, ale widzicie na zdjęciu. No i wtedy sobie te deski już poobrabiać i następnym razem je przymocować. Także ze sprzątaniem
i kładzeniem gładzi tu pewnie też się chwilę zejdzie. No ale jak trzeba, to trzeba i brudną robotę zrobić. Wiem, że mam tendencję czasami do utrudniania sobie życia, ale nie dawało mi jeszcze jedna rzecz spokoju. Te dwie deski, które były tu, stary piec był potąd, więc tu miałem lukę. No i pomyślałem, że skoro mam już teraz desek z zapasem, to i wymienię ten fragment. I w sumie dobrze, że go wymieniłem, bo on też trochę chodził. I jak się okazało, tu był docinek legara. Nie był to cały legar, a tylko fragment, a z tej strony był cały. No i teraz zamiast takiej jednej, dwóch krótkich desek, jak widać nie dochodzących do pieca, położę sobie na długość tych, które są tutaj. Zawsze to będzie troszeczkę dla oka lepiej. To z grubsza ogarnięte. Odpylone i ściany i podłoga. Najpierw zmiotłem, potem delikatnie tak na szybko przejechałem odkurzaczem, ale ten odkurzacz już muszę, nie wiem coś z nim zrobić, chyba wyczyścić, bo nie zbiera do końca i jak widać na podłodze zostało jeszcze troszeczkę takiego pyłu, ale to nic, ten pył na razie będzie też troszeczkę osłaniał tą podłogę, chociaż pewnie zaraz jeszcze położę sobie tu, gdzie będę chodził do okna, jakieś kartony czy coś, żeby tego nie niszczyć, no bo chcę dzisiaj jeszcze położyć, jak już mówiłem, pierwszą warstwę gładzi wokół okna, no i może dołożyć drugą warstwę wokół tego, zaraz się przyjrzę. To co się stało, no to skoro jesień, no to trzeba było odsłonić i odkurzyć również kuchnię. Kuchnia kaflowa w tym roku jeszcze używana nie była, oczywiście w tym sezonie grzewczym, no i może pomału trzeba będzie ją odpalić. Nawet nie pamiętam, czy ja wybrałem sadzę i popiół, no trochę jednak jeszcze zostało. Zobaczymy, czy dzisiaj, czy następnym razem, ale pewnie przepalić trzeba będzie. Ależ się pięknie rozpogodziło na koniec dnia. Wszystkie chmurki przegoniło, no i teraz taki śliczny widoczek i piękne słońce. A może puszczę wam, o, bażancik poleciał, jakiegoś timelapsa z tego zachodu. Pomalutku wymuskałem obróbkę tego okna. No jednak w tych zakamarkach się troszeczkę schodzi. No ja nie chciałem iść na łatwiznę i nie obrabiałem tego karton gipsem. Tylko tak naprawdę chciałem tą wnękę zostawić w miarę jak największą. U góry widać, że ten centymetr czy nawet 2 jest, więc można by się ten karton gips pokusić. Ale nie. U mnie będzie tak jak jest. Tu trzeba będzie położyć jeszcze jedną warstwę, no bo po tej jednej doskonale nie jest. I nawet tutaj gdzieś mi się zacieki porobiły, ale coś już dzisiaj nie będę tego poprawiał. Muskam, to płacą, ale wcale lepiej nie jest. Także cóż, tak to zostanie. Odcinka nie kończę, bo pewnie jutro albo pojutrze będzie jeszcze na parę godzin przyjazd, może we dwóch. Zobaczymy, żeby tą podłogę skończyć. I pewnie wtedy będzie też końcówka odcinka. Godzina prawie 21. Księżyc w pełni. Do mi się kurczę dzisiaj zeszło i to dosyć długo z poszukiwaniem tych desek i nie zrobiłem w zasadzie tego, co chciałem do końca. No ale tak to często bywa. Jadę jutro albo pojutrze, jak powiedziałem, wracam, ale pokazać jeszcze chciałem jedną rzecz. Zobaczcie na kolor tej trawy. Idzie chyba mróz, o ile już nie jest, bo nawet z buzi leci ostra para. Także przymrozek nad ranem murowany.